Cześć, cześć, cześć. Witam wszystkich serdecznie. Dajcie mi może tak z 5 minutek, może jeszcze ktoś do nas dołączy. A czy już ktoś z nami jest? Ja bym bardzo prosiła, wiecie jak to jest, żeby ktoś mi powiedział, czy słychać, czy... bo tu mam mikrofonek, czy widać i słychać. Widać chyba widać, myślę, ale czy słychać? Bardzo bym chciała, żeby ktoś napisał, czy nie za głośno, nie za cicho, wiecie, te techniczne... Och, ja dopiero powiem Wam szczerze, że tak naprawdę to wstałam 40 minut temu i moja kawa jest dalej jeszcze ciepła. Więc pozwolicie, że parę łyczków jeszcze nim zaczniemy, napiję się. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś dołączy do nas. A jak nie, to zaraz będziemy... Wiem, że jest sobota i jest rano w Stanach a środek dnia w Europie, ale może ktoś z nami jeszcze będzie na żywo. Jeżeli nie, to się nic nie dzieje. Już się przestałam stresować takimi sytuacjami, więc nagram to, co mam do powiedzenia i nic, widzimy się za tydzień. Pytanie mam tylko, czy mnie słychać? No dobrze, myślę, że tak. Dobra. Co tutaj się dzieje? Okej. Dobrze, kochani. Ja nazywam się Sofii Huzyński i witam Was na moim kanale Holistyka Studio. I dzisiaj chciałam Wam troszeczkę opowiedzieć o projekcie, który szykuję. Będzie to 12-tygodniowy darmowy program na podstawie książki Julie Cameron Droga artysty, która naprawdę była jedną z tych książek, która miała wielki wpływ na moje życie, a na pewno na twórczość moją. Ten program sama przechodziłam 4 lata temu z Eweliną Stępnicką i mi się wydawało tak, Boże, 12 tygodni, o co chodzi? O, już tutaj się widzę, pojawiają ludzie. Proszę mi tylko powiedzieć, czy słyszycie mnie i wszystko jest ok? Czy mam mówić dalej? Ja nawet nie wiem, czy mam te komentarze włączone. Wiecie, że mój operator śpi, więc ja po prostu dzisiaj z telefoniku. Dobrze, tak, super. W każdym razie, czy rozumiem, że mnie słychać, tak? O, już tutaj więcej jest zdecydowanie osób. Kochani, napiszcie tylko, czy wszystko jest git. Okej. Dobrze, będzie to podcast po polsku, więc mam nadzieję, że... Dobra, super. Dajcie mi tylko znać, czy słychać. Słyszę, okej, dobra, o, dobrze, już jest moja tutaj znajoma twarz, więc dobra, zaczynamy jeszcze raz. O, super, jest was bardzo wiele. Okej, fajnie. Dobra. Dobrze, tu myślę, że jak to się blokowało niektórych tutaj widzę panów już. A dobra, nie będę zwracać uwagi na komentarze, dobra? Wiecie jak to jest. Więc wy też proszę nie, bo tutaj będą, jak to się robi? Dobra. Hide user. Okej, dobrze. Można usunąć chyba. Dobrze, dobra. O, następny widzę pan. Boże święty, co się z wami dzieje? Nie macie nic innego do roboty? Dobra, będę kasować na bieżąco tych panów, którym się nudzi zdecydowanie. Dobrze, kochani, jeszcze raz tutaj Sofii z Holistyka Studio. Dziękuję, że was jest tu. Nawet nie wiedziałam, że będzie parędziesiąt osób, ale bardzo fajnie. Dzisiaj się chciałam z wami podzielić moim nowym programem, który myślę, że trzeba powtarzać co parę lat, bo ja to zrobiłam 4 lata temu, a natomiast jest to Droga artysty Julie Cameron. Jest to cudowna książka, bo Julie dzieliła się swoją wiedzą i tym nowatorskim programem już w 70., 80. latach, jak po prostu rozbudzać w artystach ich organiczną
moc i swoje talenty. Więc to książka jest nie tylko dla artystów, więc sobie nie myślcie, że musicie być, nie wiem, malarzem, rzeźbiarzem czy piosenkarzem, żeby przejść przez ten kurs. Będzie on zupełnie za darmo. Myślę, że zrobię w takiej fajnej formie, że będziemy się spotykać co tydzień. Co tydzień będę i tylko pytanie, bo zdaje mi się, że jak będzie live, to będę się rozpraszać, bo nie mam jeszcze takiego doświadczenia. Właśnie czytając te piękne niektóre komentarze, nie na miejscu. Więc postanowiłam chyba, że będę nagrywać takie półgodzinne w pigułce, bo wiem, że czasem Ewelinki odcinki miały po 2 godziny, więc ja i tak przechodziłam przez to, bo uwielbiam ją. Ale myślę, że dla wielu osób w dzisiejszych czasach to będzie troszeczkę za długo, więc myślę, że zrobię takie półgodzinne odcinki i po prostu co sobotę będę nagrywać. Ale taki bonus chciałam jeszcze w PDF-ie pod każdym odcinkiem zamieszczać Wam w pigułce takie podsumowanie danego rozdziału. Więc co myślicie? Co myślicie? Proszę mi się tutaj przywitać, skąd Wy jesteście, bo tu jest już parędziesiąt osób, a napiszcie mi, skąd jesteście, please. Bo ja nadaję z Chicago, gdzie mieszkam od 23 lat. A oryginalnie jestem z Zielonej Góry. Tak jak mówiłam na początku, dopiero wstałam pół godziny temu i gdyby nie to, że za godzinkę wychodzę... Znam jedną Karinę. O, ty jesteś O, to już wiem. Myślałam, że to moja Karina z liceum. A to już wiem, kim jesteś. Wiecie, te live'y to... Ja mam opanowane Instagram, social media, ale YouTube jest dla mnie mega nowy, więc no, to jest taki całkiem inny format. Dopiero zaczynam, więc proszę mi tutaj wybaczyć, bo wiecie, co innego jest nagrywanie storek minutowych, a co innego są live'y i nagrywanie odcinków dłuższych. Ale zachęcam oczywiście Was do obejrzenia. O, widzicie, weź na przykład poprawiam włosy. No, ja mnóstwo robię takich rzeczy, których może nie powinnam, ale no cóż, dobrze, co tutaj? Okej. Dobra. I skąd jeszcze jesteście, kochani? W ogóle, jeżeli trafiliście tu całkiem przez przypadek, gdzieś tam sobie śmigaliście po YouTubie i Wam wyskoczyłam, to pamiętajcie, że nie ma przypadków, więc może to znak, że powinniście zostać, bo dzielę się przede wszystkim swoim doświadczeniem, bo przeszłam, myślę, dość długą i krętą drogę i bardzo interesuję się biohackingiem. Mam doświadczenie, pracuję w tak zwanym medical field już od 10 lat. Lubię łączyć holistykę razem z takimi... O, hi, wszystko dobrze, proszę być sobą. No jestem sobą, ale wiecie, to jednak troszeczkę stresik malutki jest. No ale cóż, no, nie ma filtrów, nie ma niczego, jest tylko światełko, sobie zapaliłam. Okej, dobra, no widzicie, no i to jest tak, że jak ja bym robiła live, to po prostu nie ma opcji, że ja się nie będę rozpraszać, bo ja już znam siebie, mam zdiagnozowane ADHD i ja po prostu będę wszędzie, to znaczy nigdzie wtedy. Dlatego myślę, że nagram te odcinki, ale z racji, że to jest 12 tygodni, czyli jak zaczniemy we wrześniu, październik, listopad, to będą 3 miesiące i naprawdę warto, chociaż to pół godzinki. Wszystko będzie oczywiście postowane na YouTubie, więc możecie sobie później przechodzić, ale już też z doświadczenia wiem, że nie zostawiajcie tak na później, jak na przykład ominiecie jakiś odcinek, jakiś tydzień, to później mówicie, że możecie sobie nadrobić, ale to tak nigdy wiecie o tym, nie? Że to tak nie działa, bo ja też tam byłam, też nakupowałam, teraz to jest darmowy program, ale ja wydałam kupę siana nieraz na programy, które podczas pandemii, zwłaszcza się takie grzyby po deszczu. No i wiecie, no tak 2-3 odcinki, 2 przeszłam, a potem już niespecjalnie albo sobie zostawiałam na później, no i to później nigdy nie nadeszło. A wiecie, jak to z tymi programami jest, że często jest dostęp tylko do 6 miesięcy albo jeszcze krócej. No i później oczywiście nie kończyłam.
Więc dlatego chcę zrobić takie naprawdę krótkie, między 15 a 30 minut, raz w tygodniu, ale proszę, żebyście siadali do tego, bo to jest naprawdę bardzo fajny program. Em, I tak, Julia, jeszcze raz powiem, pomaga na całym świecie, pomagała, zwłaszcza w 70., 80. latach, kiedy wyszła książka, odzyskać swoją kreatywność. I kreatywność to nie tylko, pamiętajcie, obrazy, rzeźby, tak jak niektórzy myślą, że taki artysta to musi, nie wiem, mieć pędzel w ręce i albo pisać nowelę, czy śpiewać, czy nie wiadomo co tam tworzyć. Bo naprawdę kreatywność jest nam potrzebna w codziennym życiu, nie wiem, podczas nawet stylizacji codziennej, bo codziennie się ubieramy, tak? Podczas malowania, podczas komponowania posiłku, tak? Kreatywność może być przydatna na przykład, otwieramy lodówkę i robimy obiad bez przepisu, tylko po prostu wymyślamy na bieżąco z tego, co mamy w lodówce. To jest też kreatywność. Kreatywność oczywiście pomaga nam w pracy. Wszystkie prace kreatywne są, zwłaszcza ostatnio, myślę, że bardziej jeszcze. Czemu niektórzy są tacy niemili? Naprawdę ja bym proponowała, żeby niektórzy sobie stąd poszli, bo nie nadążam Was wszystkich tutaj blokować. A oczywiście to jest bezpieczna, fajna przestrzeń, więc nie będziemy się tutaj dawać tym hejterom, którym się najwidoczniej nudzi w życiu. Szybciutko Wam chciałam tylko powiedzieć, jak to było ze mną, bo ja pochodzę z tak zwanej artystycznej rodziny i gdzie babcia, mama, ciocia, wiesz, wszystkie kuzynki, wszyscy, brat tak samo, wszyscy byli uzdolnieni plastycznie. No i ta sztuka była wszechobecna wszędzie, obrazy, wszędzie zapach farb, sztalugi porozkładane i tak dalej, więc tak przesiąkłam po prostu od małego. Ale była taka historia, że byłam często krytykowana. Czyli ja to pamiętam, to jest moje doświadczenie i to mam zapamiętane. No i między innymi ta książka pozwoliła mi dotrzeć do tych momentów, kiedy moja kreatywność została zablokowana. Bo to jest mega ważne, żebyście sobie to uświadomili, kiedy był ten moment, kiedy się zamroziliście. I ja pamiętam, że byłam często krytykowana i to niestety przez mamę, która, pamiętam, moja kuzynka Ola, którą uwielbiam i jest moim zdaniem najbardziej utalentowana z całej rodziny. I to jest racja, ale jako dziecko, jeżeli słyszałam, że ona coś zrobiła lepiej, namalowała jakiś obrazek ładniej, bo mówimy to o latach, kiedy ja miałam powiedzmy 10 lat. No to zaczęłam się powoli blokować, bo ja miałam inny rodzaj sztuki. Ja bardzo lubiłam malowanie jakichś postaci z bajek i to jest śmieszne, bo jak się spotkałam na spotkaniu takim, wiecie, licealnym po 20 latach i jeszcze podstawówkowym, jak przyjechałam do Polski, to ludzie z mojej klasy mówili, że mają jeszcze zeszyty, gdzie malowałam im różne tam jakieś takie komiksowe. O, przepraszam bardzo, to słyszycie, ekspres do kawy się wyłącza. I witamy, Bieszczady, super, Podkarpacie, fajnie. W każdym bądź razie ja byłam kreatywna byłam kreatywna nie stricte malarsko, tylko organizowałam na przykład bardzo często w takich na swoim osiedlu po prostu, w Zielonej Górze, na Jędrzychowie, organizowałam z tymi dzieciakami, byłam takim animatorem. I to była moja kreacja. Ja myślę, że jakbym poszła dalej, jakby ktoś mi dmuchnął wtedy skrzydła, to mogłabym zostać, nie wiem, reżyserem albo, bo się nadawałam do tego. To były moje organiczne talenty. No a z tym rysowaniem nie interesowało mnie wtedy malowanie jakieś takie, wiecie, stricte jakichś pejzaży czy olejami,
tylko po prostu sobie szkicowałam to, co mi tam się podobało. Wiecie, to były czasy księżniczek i różnych tam disneyowskich postaci, więc naprawdę mnie to wzruszyło, jak powiedziały mi niektóre osoby, że wciąż mają te zeszyty, a jeszcze najbardziej, jak moja przyjaciółka z liceum powiedziała, ym, że ma rysunek, który ja jej narysowałam w liceum i ma go na ścianie u swojej córeczki, którą notabene nazwała też Zosia. I było to takie cudowne, bo ja wtedy miałam taką radość, że rysuję wszystkim w zeszytach i trochę urozmaicam ten szary świat. No ale dostałam ciągle po łapach, że co ja rysuję, że to w ogóle jakieś takie, po prostu nie było wystarczające. Cały czas dostawałam, znaczy ja to pamiętam, pewnie mama inaczej pamięta, albo w ogóle nie pamięta, ale wiecie, dzieci właśnie wyłapują takie niuanse małe, że dlaczego ja rysuję te księżniczki, dlaczego to, dlaczego i w kółko było, nie mogłam jakby express myself, czyli nie mogłam być sobą, tylko w kółko musiałam tak czy inaczej, w takim czy innym stylu, tak malować, nie wiem, tak jak mama, czy kuzynka i tak dalej. Więc wtedy zaczęły się takie powoli blokady, bo ja się zaczęłam po prostu zwijać zamiast rozwijać. Oczywiście nie zdawałam sobie sprawy, teraz to mówię po latach, po 30 latach, tak? Później rzeczywiście to był okres tych paru lat taki kompletnie zamrożony. Później jak we Wrocławiu studiowałam charakteryzację filmowo-teatralną i mieliśmy tam zajęcia oczywiście z rysunku, z malarstwa, z rzeźby i tak dalej. To były najlepsze lata. Tam spędziłam 3 lata i tam zostałam ponownie doceniona przez profesorów, ponieważ rzeczywiście na tle całej grupy się wyróżniałam i tak mi to trochę dmuchnęło w skrzydła i bardzo pamiętam, jak wracałam do domu, to byłam taka, właśnie mnie interesowało właśnie tak, robiłam peruki, robiłam takie charakteryzacje, coś się działo fajnego i w tym byłam dobra. No i pamiętam, że przywoziłam do domu jakieś takie, nie wiem, rysunki czy szkice, które robiliśmy na zajęciach. No i to samo, nie było szału za bardzo. Chciałam się pochwalić mamusi, która była dla mnie autorytetem, a tu niestety tak było, no spoko, nie? Ale no tu mogłaś troszeczkę, ten światłocień troszeczkę, no tutaj ta perspektywa. No i wiecie, no i tak znowu chlast. No a potem przyjechałam do Stanów i tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, który nagrałam z Agnieszką Podczaszy, to jest tutaj artystka, którą poznałam w Chicago, mega uzdolniona. I właśnie rozmawialiśmy, bo ona też przechodziła nieraz przez tą książkę. I chodzi o to dokładnie, docenienie własnej wartości. Tak, bo jeżeli ci, zwłaszcza rodzic, podcina ciągle skrzydła i co chwilę słyszysz, że jesteś niewystarczająca, że a to nie tak, no to rzeczywiście ty się robisz coraz mniejsza. I powiem wam wszystko, że to jest do odwrócenia, to jest dobra wiadomość. Ale musimy troszeczkę popracować nad sobą. No mi to zajęło 30 lat. Pozwólcie, że wezmę łyczkę kawy. I potem jak przyjechałam do Stanów, no to wiecie, czy może wiecie, czy nie wiecie, no byłam sama, poznałam tu męża i przez pierwsze 10 lat na obczyźnie to jest, powiem wam, troszeczkę trudno, więc nie myślałam wtedy o żadnych artystycznych takich ekspresjach siebie bo wtedy, bo wiecie, praca, życie, planeta Ziemia, jak to mówi Ewelinka. No i tak, i dopiero powiem wam, tak jak około pandemii, bo teraz właśnie patrzę, że w książce mam datę 21 rok, czyli to było rzeczywiście 4 lata temu. Nie wiem, czy pierwsza była książka, a potem program u Eweliny albo na odwrót. W każdym bądź razie ta książka pozwoliła mi przypomnieć sobie te wszystkie momenty, kiedy to się stało, bo ja wam wszystko powiem po kolei, jak będziemy przechodzić. Są różne ćwiczenia praktyczne, bo to nie jest tylko teoria, to jest głównie praktyka i bym chciała, żebyście co tydzień powtarzali, robili te wszystkie ćwiczenia. To będą poranne strony,
Zobaczycie, co tu się dzieje. Ej, mucha mi lata. Jak ona się tu znalazła? Ej, wiecie, że te nasze koty, kiedyś mieliśmy kota, który, nie mieliśmy żadnej muchy w domu, jak są okna otwarte. A teraz te dwa leniuchy nic nie łapią. Mówię wam. Dobra, no widzicie? Taradam! I znowu się rozpraszam. Dobrze, ja tu sobie zrobiłam notatki, żeby nie było, bo ja tak wiecie, mogę skakać. Dobrze, o czym to ja mówiłam? No widzicie, o czym to ja mówiłam? Tak, super. No niestety, to wiecie, mgła mózgowa dopada po 40 i właśnie mnie dopadła. Dobrze. O co chodzi? O to chodzi, o porannych stronach. A, no patrz, dziękuję. No widzicie, że jednak młodość to młodość tutaj w porannych stronach. Tak, poranne strony. Dziękuję, kochana. Będziemy o tym, nie chcę wam już jeszcze teraz mówić, co to dokładnie jest, ale to są takie strumienie myśli, które wylewamy na kartkę, które mogą się wydawać bez sensu na początku, ale później rzeczywiście zaczyna wychodzić z nas, jeżeli ktoś zwłaszcza się nie za bardzo rozwija osobiście czy duchowo, to jest w ogóle ten cały proces, droga artysty jest bardzo procesem, myślę, duchowym takim. I obiecuję wam, że każdemu się on przyda. I jeszcze najważniejsze jest to, że to jest darmowy program, bo to jest naszej Julii Cameron takie przesłanie i ona prosi na samym końcu tej książki, aby organizować takie spotkania i kreować takie grupy kreatywne i przekazywać dalej ten kurs za darmo. Więc to jest jej wola i dlatego ja to robię, żeby nie pobierać za to opłat. O, cześć, hej, to tak, widzę, że już tutaj więcej jeszcze osób, super, fajnie. Dobra, wiecie o co chodzi? Żebyśmy te poranne strony, czy wyprowadzanie siebie na randkę, o wszystkim wam powiem, chodzi o to, żeby odnaleźć i robić coś, co sprawia nam radość. Bo radość, to uczucie radości, myślę, że to jest takie kwintesencja w ogóle naszego jestestwa. Wiecie, że radość na mapie emocji świadomości Hawkinsa jest nawet wyższa od miłości, bo wiecie, miłość może być nieszczęśliwa, a radość jest tylko radosna, nie może być nieradosna radość, więc możecie sobie zrobić takie małe ćwiczenie, teraz zamknąć sobie oczka i sobie spróbować przypomnieć, co sprawiało wam radość, jak byliście mali, czy to był taniec, może śpiew, może właśnie jak sobie rysowaliście, może jak sobie śpiewaliście i spróbować sobie przypomnieć, bo będziemy właśnie dochodzić do tego, żeby odnaleźć w sobie te czynności, które kiedyś sprawiały wam radość, a często o nich zapomnieliśmy. Teraz nawet mam też taką fajną, taką grupę kobiet, gdzie jestem instruktorem, ale to są tak, kobiety dojrzałe. I pamiętam na samym początku zapytałam się ich, jakie jest ich hobby, co lubią robić dla siebie. I wiecie, że one nie miały problem z odpowiedzeniem, bo na przykład chodzić na spacer, ale to jakieś dwie odpowiedziały, reszta no nie wie, że nie ma hobby. Czyli żyjemy sobie życiem, ale w ogóle nie ma w nas radości, bo skupiamy się na obowiązkach, na wiecie, dzieci, zakupy, sprzątanie, gotowanie itd., itd. I to nie ma w tym nic egoistycznego, żebyśmy robiły coś dla siebie. Więc ja was naprawdę zachęcam was bardzo do tego, aby chociaż parę minut dziennie, zacząć od tych paru minut, robić coś tylko i wyłącznie dla siebie i tylko i wyłącznie dla samej radości. Bez stawiania... Aha, no to oczywiście, że stawiamy innych. No pewnie, że tak, no bo to jest już... To już w ogóle inna bajka jest, bo my często jesteśmy takich, wiesz, bo people pleasery, czyli zadawalanie wszystkich naokoło, tylko nie siebie. I jesteśmy zawsze dla wszystkich, tylko nie dla siebie, a tak naprawdę no, kogo my żyjemy? No, żyjemy swoje życie
i nikt Wam potem na końcu Waszego życia na pewno nie powie: o, dziękuję, że poświęciłeś swoje życie dla mnie, bo to jest nasze doświadczenie w tym życiu i to jest nasza karnacja, jeżeli wierzycie. Bo ja wierzę na pewno, że to na tym się nie kończy, bo teraz doświadczamy sobie nasze życie w danym, powiedzmy, wcieleniu dalej i to życie musimy wykorzystać jak najpełniej, jak się tylko da. Więc o tym będzie ta cała nasza podróż. A jeszcze, teraz jeszcze chcę Wam... Pamiętajcie też, że nigdy nie jest za późno i ja mam 45 lat na przykład i co chwilę wymyślam jakieś nowe rzeczy, na przykład uczę się na przykład hiszpańskiego albo teraz wiecie co, zawsze myślałam, że nie mam talentu wokalnego, bo jak śpiewałam w domu, to wszyscy mi mówili, siostra mi mówiła, lepiej mnie bij. No bo ja wiem, że tak fałszowałam troszeczkę, ale poczucie rytmu myślę, że miałam, bo grałam na perkusji jeszcze u taty w zespole. Więc ostatnio, znaczy ja uwielbiam śpiewać, ale to wiecie, śpiewam w samochodzie. I postanowiłam się zapisać na lekcję wokalu. A co z tego wyjdzie, to może właśnie nic nie wyjdzie. To tak samo ale będzie mi to sprawiać radość, tak samo jak z malowaniem. Ja często jak sobie rozłożę sztalugę i mąż się czasem zapyta, a co to będzie? No to ja mu powtarzam, że właśnie to nic może nie będzie, bo często jest tak, że maluję dla samej radości, bo sam ten proces jest dla mnie bardzo radosny, ale często jest tak, że właśnie ja nie mam żadnego planu, po prostu wyjdzie, bo samo tworzenie sprawia mi radość. I wcale to nie musi być, bo jeżeli założymy sobie, że to musi być jakiś masterpiece i to musi wisieć w galerii, musi ktoś kupić ten obraz, to nakładamy, tak jak mówiła Aga, nakładamy taką presję, to też jest jedna z blokad, dlatego samo tworzenie dla samego, w ogóle nie bierzcie pod uwagę, co z tego wyjdzie, jaki będzie w ogóle efekt, tylko róbcie coś, chodźcie, nie wiem, kurczę, ja na przykład teraz patrzę, mam całą ścianę na przykład takich obrazków z mchu, bo organizuję czasem parę razy w roku takie spotkania bez oczekiwań. O, dokładnie. Spotkania z kobietami, gdzie robimy właśnie różne artystyczne rzeczy, takie arts and crafts. I na przykład sobie wymyśliłam, że będziemy robić takie obrazy z mchu. Pięknie to wychodziło, aby wszystkie mogły mieć też... Sam proces był super, ale wyszło oczywiście niesamowicie i te dziewczyny teraz mają na ścianach w domach. Jak przychodzę do nich, to widzę te wszystkie nasze dzieła. Albo robiliśmy mandale na takich deskach. No mnóstwo rzeczy. Ja tu mam naokoło swoich różnych fajnych. Dobra, nie o tym. Chciałam Wam powiedzieć, z tyłu jest taki fajny cytat, z tyłu książki. Jest pytanie, które zadaje Julia. Czy wiesz, ile będziesz miał lat, zanim nauczysz się grać na fortepianie? Czy wiecie? Tyle samo, co wtedy, kiedy się nie nauczysz. Czyli gadanie takie, że już jestem za stara na to i czy wam to, czy gdybym ja mając 20 lat zapisała się do szkoły baletowej, to pewnie już bym była baletnicą, no ale już mam 45, no to już jest za późno. Albo no nauczyłabym się hiszpańskiego, no ale nim ja się nauczę, to no to co, to będę już miała 50 lat. I tak będę miała 50, czy się zacznę uczyć, czy się nie zacznę uczyć. Więc bardzo mi się to podoba. Dobra, czyli mówiliśmy o radości. Dobra, macie jeszcze jakieś pytania? Bo ja Wam tylko chcę powiedzieć, jak będzie wyglądać to technicznie. Czyli ja myślę, że co sobotę będę nagrywać. Jednak myślę, że to nie będą live'y, bo za bardzo się rozpraszam. O, cześć kochana. O, chyba, że będzie parę duszyczek, które znam. Cześć kochanie. To wtedy jest mi raźniej. Ale takie, wiecie, rozmawianie i zwłaszcza jak przychodzą jacyś niemili tutaj, niemiłe osoby, które jakieś brzydkie słówka nam tutaj mówią i nam zaburzają energię, to bardzo mnie to rozprasza i nie mogę się wtedy skupić. Więc będę nagrywać, będę wrzucać co sobotę
Więc będziecie mieć cały weekend. To naprawdę ja myślę, że tak 20-30 minut max. I potem pod każdym odcinkiem będzie w PDF-ie omówienie odcinka razem z ćwiczeniami, żebyście możecie sobie wydrukować albo sobie po prostu screena zrobić. To w ten sposób będzie wyglądało, ale myślę, że i tak chcę zrobić live'y może co 3 odcinek. Co myślicie? Bo wtedy, żeby przechodzić przez Wasze też pytania i odpowiedzi i odpowiadać, albo jeżeli będziecie mieli trudności. Pamiętajcie też, że pod każdym postem, pod każdym odcinkiem możecie, oczywiście bardzo Was zachęcam do tego, żeby zadawać pytania, żeby się dzielić swoimi historiami, jak Wam idzie. Ja też się będę dzielić, bo ja będę przechodzić tak samo razem z Wami ten 12 tygodni. Bo wiecie, jak to jest na tej tutaj planecie naszej, że po prostu się robią zapominajki często i musimy sobie przypominać o takich ważnych sprawach. No i co, kończymy dzisiaj. Już jest 30 minut, a ja dzisiaj lecę na brunch z dziewczynami ze starej pracy, więc to nie jest tak, że ja o 8 rano już jestem ubrana i pomalowana, bo normalnie to się nie zdarza. Ale że muszę wyjść za pół godzinki, to tak, życzymy też miłego weekendu. A u nas jest Labor Long Weekend, Labor Day, czyli mamy poniedziałek też wolny. I jutro, no ja jutro idę do pracy, bo ja pracuję w niedzielę, ale wszystkich serdecznie bardzo całuję i pozdrawiam. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie i myślę, że widzimy się. Ja bym chciała, żeby, no naprawdę, jeżeli ten program pomoże choć kilku osobom, to będę bardzo, bardzo wdzięczna. Ale wszystkich zachęcam bardzo. Tak, też pozdrawiamy, dziękuję, bo widzicie, ja nawet jeszcze kawy nie dopiłam. To dziękuję, że tu byliście tak licznie, bo ja tu myślałam, że będę mówić sama do siebie. Nawet nie wiedziałam, że będzie tyle ludzi. Się bardzo cieszę. I bardzo jeszcze mam też prośbę do Was wielką, bo jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, więc bardzo, bardzo proszę o wsparcie. Wiecie co, też nagrałam taki, zobaczymy, to jest taki, taka próba. Nagrałam taki 8-godzinny, jak to nazwać, taki film relaksujący, który możecie sobie puścić w ciągu dnia z taką fajną muzyką relaksującą o takich wysokich wibracjach. I te filmy są z naszych podróży, bo mój mąż nagrywał je dronem, więc są głównie z Curaçao i z Meksyku, więc bardzo Was zachęcam też, jak czasem sobie, tak jak ja na przykład, muszę ciągle coś w tle musi buczyć, więc nawet jak sobie sprzątam, czy sobie coś tam gotuję, to w tle zawsze leci coś fajnego, więc też Was zachęcam, jak chcecie sobie pooglądać. Będę też robić taki odcinek z naszej następnej podróży, ale o tym to już, bo znowu będę tutaj następne pół godziny gadać, ale chcemy też, no dobra, no bo powiem Wam, że lecimy w listopadzie na St. Lucia, czyli miejsce, skąd zamawia mój Simos. I spędzę z ludźmi, z którymi współpracuję cały dzień, więc to będzie dopiero nie lada gratka, jeżeli Wam pokażę, skąd źródło mojego Simosu, czyli to są algi, jak wiecie, to jest kolejny odcinek, tam możecie sobie obejrzeć, które sprzedaję prawie od 2 lat. Kupuję suchy produkt i przygotowuję pyszny żel, Simos żel, czyli to jest taki jakby dżemik. Przepyszny, ma 92 minerały i witaminki, jest pełny kolagenu, jest cudowny na skórę, na brzuszek, na wszystko. Więc lokalnie zapraszam, jeżeli ktoś nie próbował jeszcze mojego Simosu, jest w okolicach Chicago, bo niestety go trzeba trzymać w lodówce i jest tylko lokalnie sprzedawany. I to tyle, kochani. Dziękuję Wam jeszcze raz. Bardzo było mi miło, że ze mną byliście. Dziękuję, dziękuję. Jejku, ale się jaram. Dobra,
Będę nagrywać te odcinki dzisiaj, jak wrócę, może chociaż jeden, dwa i zobaczymy, jaka będzie Wasza reakcja. I dobra, lecimy z tym koksem. Buziaczki, kochani. Sofii, kiedy warsztaty? O, no tak, bo Marzenka to brała udział chyba prawie we wszystkich, nie? Marzenka, kiedy warsztat? No to właśnie, widzisz, Marzenka, wiesz co? Ja muszę tylko wymyśleć jakiś projekt i co będziemy robić. I wtedy oczywiście dam znaka. Ale masz rację, we wrześniu trzeba coś zrobić fajnego. Będę robić, oczywiście, na pewno na bieżąco. U mnie się więcej dzieje na social mediach, więc zapraszam Was na mój Instagram, jak chcecie, albo Facebook. To tam będzie, tam jest więcej, więc wiem, że gdzieś tam są te linki, takie piękne, połączenie z drogą artysty. Masz rację, kochanie. Masz wielką rację, możemy rzeczywiście zrobić taki projekt. Super. No dobra, buziaki. Lecę. Pozdrawiam wszystkich tutaj, miłego dnia i miłego weekendu, wszystkim tutaj lokalnie. Dobra, i lecimy. Buźka, bo inaczej to będziemy tak tu siedzieć cały dzień. No, naprawdę, idźcie już. No i teraz jak to się wyłącza? Widzicie? No, love you.